Na imię mi dali Ania, choć niektórzy zwą mnie Predi. Raz jestem spokojna, a niekiedy coś mnie strzela. Na grzyby zabieram nóż i stołek. Choć nie wszystkie są jadalne. Lubię łono natury, różne rośliny i poznawać nowe smaki. Niezbadane są drogi mojej nieinstagramowej kuchni. Sprawdźmy, co mi dziś do gara wpadnie. Cześć! Dziś zrobimy obiad pod tytułem przegląd lodówki lub danie na winie. Na winie, bo użyjemy tego, co mi się pod rękę nawinie. Tym razem nawinęło się trochę makaronu, boczuś pieczone, pozdrawiam teściową, cebula, pieczarki, papryka i cukinia. Zaczniemy od wstawienia wody na makaron. Może Wam jeszcze pokażę. Wody mamy mniej więcej pół garnka. A w tym czasie przygotuję sobie cebulę. Cebulkę wypada najpierw obrać na coś. Ok, cebulę mamy ubraną. Ja ją sobie pokroję po prostu w piórka, a może w pół piórka. Tak samo tą połóweczkę, co miałam z poprzedniego obiadu. To, że mi się ręce trzęsą, to jest u mnie naturalne. W ogóle nie zwracajcie na to uwagi. Ok, cebulka pokrojona, makaron, ten
boczek na razie przełożę. Zmieniłam gaz pod wodą na makaron, żeby móc sobie spokojnie podgrzać cebulkę. W tym celu nic nie widzicie. Już Wam pokazuję. Ok. Na patelnię nalewam trochę oleju. Moja patelnia akurat dość szybko się nagrzewa. Teraz zmniejszę już gaz i wrzucę cebulkę. Jak tu Was ustawić? Sensownie, w miarę. W miarę widzicie. Za chwilę będzie lepiej. Cebulka niech się podsmaży, a w tym czasie obiorę i pokroję pieczarki. Akurat te mają już taką starszą dosyć skórkę, więc wolę je obrać. Gdyby były świeżutkie, bielutkie, to bym tylko je umyła. Okay, cebulkę trzeba przemieszać, bo się przypali. No dobra. Chwilkę ją wyłączę, żeby się właśnie nie przypaliła, bo patelnia i tak jest gorąca, a ta patelnia bardzo, bardzo długo trzyma mi też ciepło. Jest to stara moja patelnia, już wiele lat nam tutaj służy. Tefal. Ok, no to pokroimy sobie pieczareczki na pół. Każdy niech kroi jak lubi. Ja sobie zrobię w ten sposób. Widzicie, wy w ogóle coś widzicie.
na pół, na pół i jeszcze tu wezmę na pół. I tu na pół. Znowu taka grubsza kostka wyszła, bo pieczarki i tak nam giną podczas obróbki termicznej. Pieczarka, jak każdy grzyb, składa się głównie z wody, więc to normalne, że odparuje. Hop. I od razu na patelenkę wrzucę. W tym czasie woda już mi się, widzę, na makaron zagotowała. Wezmę solniczka i posolę tak mniej więcej pół łyżki. Może ćwierć mi wyszło łyżki. To nie ma problemu, bo lepiej w razie czego dosolić niż teraz przesolić. No i gotujemy makaron, aż będzie miękki. Muszę mieć tu ten stołek, bo nie zawsze daje radę wystać. I na patelnię. Żeby się nie przepalało za bardzo, to wezmę pokrywkę. No i bierzemy się za boczusie.
Ja mam tym razem boczuś, ale może być tak naprawdę każda inna wędlina. Może być to każde mięso, jakie macie w lodówce. Mogą być to parówki, może to być kiełbasa. Tak samo kroimy w kostkach. Wielkość kostki będzie zależała od tego, jak bardzo lubicie chrupnąć sobie mięsko. U mnie, jak widzicie, wyszły takie mniej więcej kosteczki. Jak będą inne, nie przejmujcie się. Tutaj sobie akurat jeszcze przekroiłam. No właśnie, jak macie przyschnięte, to też się nie przejmujcie. Warzywa puszczą sok, to wszystko razem będzie, namięknie Wam z powrotem. Musi być test jakości. Pokrojone, to od razu do patelni. I przemieszać. O, to już więcej mi strzela. Pokrywka dotykała do gazu. I niech już się razem dusi. A my lecimy dalej. Papryka. Ja dam tak z połowa. Na razie zobaczymy, może dodam później więcej. Wybieram gniazdo nasienne. Białe kawałki, bo ich po prostu nie lubię. I opłuczę, żeby na pewno gdzieś tam jakaś pestka się nie zawieruszyła. Z tego co słyszałam, te pestki są trujące, więc lepiej nie ryzykować. Papryka jest twarda i z reguły robi się trochę dłużej. Więc najpierw ją sobie pokroję w ten sposób. Na paseczki. Paseczki układamy i kroimy.
Nie macie cebuli, macie szczypiorek. Możecie dać szczypiorek, nie ma problemu. Naprawdę to jest jedno z moich ulubionych dań. Nie muszę się kompletnie przejmować, co mam, a zawsze coś wymyślę. No i dość szybkie też do zrobienia. No i papryka pokrojona. To na patelnię. No, widzę, że tutaj do boczku wpadły mi jakieś świderki. To je sobie wyłowię już stąd, bo w tym tam coś, tutaj będzie za mało sosu, żeby się zrobiły. A sztywnych nie lubimy. Przynajmniej ja nie lubię nieugotowanego makaronu. Właśnie widzicie, jak mam daleko do zlewu. Dzisiaj tylko tak nachyliłam i gotowa. Opłukana łyżka. No teraz cukinię. Cukinię trzeba najpierw obrać, więc to nasz nieśmiertelny talerz brudu. Wolę tym małym waszykiem. Cukinię dodaję jako ostatnią praktycznie, ponieważ ona jest miękka i bardzo szybko będzie ugotowana. Chociaż w sumie tutaj to chyba bardziej uparowana, smażona. Zwał jak zwał, wiecie, o co chodzi. Nie będzie surowa na pewno. Okej, to już nam nie będzie potrzebne. No i jak kroimy cukinię. I na 3. A sobie pokroję w takie mniejsze kosteczki tym razem.
Bez poparzenia to dzień stracony. Okej. No i cukinia na patelnię. Póki co wygląda to w ten sposób. Co tu strzela się, zastanawiam tylko. Fajniej by to wyglądało, gdyby papryka była czerwona, no ale nie miałam. Może pomidora trochę dodam, tylko nie cukinia zmięknie. Dlaczego nie mogę dodać pomidora od razu? Pomidor zawiera w sobie kwas, który może spowodować, że cukinia nigdy nie zmięknie. Po prostu zablokuje gotowanie się, smażenie i pieczenie warzyw. Dobra, przykrywamy. Możemy troszkę wodą podlać. Bo tłuszczu to już jest tu wystarczająco dużo. No i sprawdzamy makaron. Jak sprawdzić makaron, czy jest dobry? Albo go sobie wyłówcie i po prostu przekrójcie. Przechodzi łatwo, super. To taką połóweczkę jeszcze dla pewności, czy jest ugotowany. Po prostu spróbujcie. Bo jest już nawet trochę przegotowany. Powinien być taki nawet trochę bardziej niż al dente, czyli trochę bardziej niż półtwardy, a on już jest taki no mocno ugotowany. Więc sobie go odsączę. Tu już mam przyszykowane sitko. Trochę tą wodę odsączę, ale też nie za dużo, bo to bez sensu. I od razu wrzucam tutaj. Jeśli nie macie tak dużej patelni jak ja, możecie wszystko robić od razu w garnku. Jeżeli macie oczywiście tak duży garnek. No i wszystko sobie pięknie mieszamy. Jak te smaki przechodzą. Dobra, w sumie to i tak za chwilę będę mieszać, bo jeszcze przyprawy trzeba dodać. Mój magiczny kuferek. Dodam tak, czosnek suszony. Tak musicie mi uwierzyć, że mniej więcej po pół łyżeczki. A dodam po prostu te przyprawy, które się dawało w moim rodzinnym domu. Plus czosnek, bo mama czosnku nie lubiła nigdy.
dalej. O, książek. A nie, nie to. Tego tu nie. Pieprz ziołowy wyjmę od razu sobie. No, gdzie są zioła prowansalskie? Byłam pewna, że są. Co? Ziół to zawsze dawaliśmy więcej, bo je po prostu lubimy. To będzie około łyżeczki. No, nawet nie będzie tu już łyżeczki. No dobra, to je stworzymy. Mamy tak, oregano, tam po kolei co tu leci, żebym się nie zmyliła. Tymianek, czomber, rozmaryn jest. No to jeszcze troszkę rozmarynu. Też uważajcie, jak macie mocno przyprawione mięso, żeby nie przedobrzyć z tym wszystkim. Czomber. Widzicie wy coś w ogóle? Czy wszystko zasłoniłam? Chyba zasłoniłam wam za bardzo, to tak wam zrobię tym razem. Teraz będziecie lepiej widzieć. Dzisiaj rozmarynu jest tak dosłownie dosypanych kilka ziarenek, właśnie kilka listków. Ach, ta lampa. Troszkę jeszcze czombru. No i królowa bazylia. Ale widzę, że tu jej nie mam, za to mam już w przyprawniku. Oczywiście musiała się schować. I wszystko mi musi lecieć. Tak to jest, jak się ma kuchnię 5 minut na małym zegarku. Jest bazylia. Bazylia ma też fajną właściwość, tak samo jak czomber i tymianek, wspomaga trawienie. Tutaj daję teraz paprykę ostrą. Tutaj to dosłownie nie więcej niż pół łyżeczki, nawet ćwierć łyżeczki, żebyście nie przedobrzyli też z ostrością. No dobra, i wszystko razem mieszamy. Ok, nasze danie jest już gotowe. Trwało to 10-15 minut. Całość możemy posypać jeszcze z żółtym serem, ale to już po podaniu na talerzu najlepiej. Możemy wbić jajko, jeżeli ktoś sobie życzy, to wtedy lepiej jeszcze chwilę przesmażyć. No i z jakimś sosem albo z surówką dodatkową. My dzisiaj użyjemy po prostu keczupu. Wyłączam gaz i smacznego!